Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy październik przyniesie krach na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na samym początku informacja, wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Czy październik przyniesie krach na giełdzie? To jest bardzo istotne i ważne pytanie. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jaki jest teraz stosunek byków do niedźwiedzi na Wall Street i widzimy, że praktycznie od 14 lat nie było aż tak bardzo negatywnego, prospadkowego, czyli niedźwiedziego nastawienia inwestorów na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street do tego, co się może wydarzyć. Dlatego też nastrój bardzo minorowy, bardzo słaby, nastawiony na spadki, na tendencji spadkowej staje się faktem i być może będzie on przyczyną pewnego rodzaju mocnego tąpnięcia na giełdach papierów wartościowych, gdyby się okazało, że wystąpi pewnego rodzaju zapalnik, który da impuls do takiego zachowania. Natomiast przy tak bardzo ekstremalnych, negatywnych nastrojach i sentymencie jest duże prawdopodobieństwo, że przed nami okres podwyższonej zmienności, kontynuacji niezwykle podwyższonej zmienności. Więc ten wykres, który jest teraz w tle pokazujący sentyment na Wall Street, on daje nam impuls i sygnał do tego, żeby nastawiać się cały czas jednak na spadki niż na wzrosty. Natomiast kolejne dwa wykresy, które oczywiście zamieszczam od kilku dni, chciałbym, żeby pokazywały, że rynek jest naprawdę w bardzo, ale to bardzo ważnym miejscu. To miejsce wyznaczone jest przez średnią 200-sesyjną. Dokładnie teraz, kiedy mówimy te słowa, kiedy trwają boje między bykami a niedźwiedziami na giełdach papierów wartościowych, indeks S&P testuje tą średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. Dokładnie te miejsca, gdzie w piątek zakończyły notowania indeksy giełdowe spółki z indeksu S&P, to jest miejsce, gdzie przebiega ta średnia, więc rynek będzie musiał wybrać, jest zmuszony wybrać. Sytuacja jest binarna, albo, czyli albo przebijamy średnią kroczącą, a wtedy sygnały naprawdę dające nam potwierdzenie potwierdzenie tendencji spadkowej, dyskontowanie pierwszej od 14 lat prawdziwej recesji w amerykańskiej gospodarce będą oczywiście stawały się faktem, a w takiej sytuacji końcówka roku raczej nie powinna być optymistyczna. Natomiast druga alternatywa to jest odbicie od tego poziomu, takie odbicie, jakie miało miejsce w 2011, w 2016, w 2018 roku, a wcześniej w 1987 i w 1990, co wszystko jest ujęte na tym wykresie, który jest w tle. Więc rynek naprawdę będzie musiał wkrótce zdecydować, którą stronę chce wybrać. Czy podaż i dyskontujemy wtedy recesję, spowolnienie gospodarcze, które będzie analogiczne i bardzo podobne do tych, które było 20 lat temu, które było 14 lat temu, co widać także na wykresie, czy też odbijamy, a w takiej sytuacji spowolnienie gospodarcze, pewnego rodzaju recesja będzie dyskontowana jako płytka i krótkotrwała, więc naprawdę przed nami decydujące, fantastyczne, niezwykle emocjonujące sesje i rynek będzie musiał nam odpowiedzieć na pytanie, którą stronę wybiera. I bardzo podobnie jest na indeksie technologicznym Nasdaq 100. Indeks Nasdaq 100 dokładnie tak samo testuje ważną średnią 200-sesyjną i będzie musiał wkrótce podjąć decyzję. Przebijamy ją albo odbijamy się od niej i w takiej sytuacji naprawdę zmienność powinna być bardzo duża. Żeby doszło do odbicia, moim zdaniem potrzeba optymistycznych informacji. Najlepiej z frontu wojny na Ukrainie, gdyby doszło do zawieszenia broni, najlepiej oczywiście pokoju, to w takiej sytuacji impuls prowzrostowy byłby bardzo, ale to bardzo silny moim zdaniem. Optymizm na giełdach dałby nam wzrostowe odbicie i ustawiłoby to nam tutaj praktycznie cały czwarty kwartał na giełdach papierów wartościowych. Więc
rynek będzie musiał wybrać. To jest sytuacja jest binarna, naprawdę. Albo wzrosty, albo spadki i wszystko zależy od tego, co się wydarzy względem średniej 200-sesyjnej. Natomiast odpowiedź na pytanie, czy październik przyniesie krach na giełdzie, moim zdaniem oddala się, jeżeli spojrzymy na statystykę, na to, co na przestrzeni ostatnich 30 lat robiły indeksy giełdowe, te najważniejsze w Europie i w Stanach Zjednoczonych. I ta statystyka, która pokazuje, jak giełdy papierów wartościowych zachowują się statystycznie podczas miesięcy, podczas roku, pokazuje nam, że październik dla indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na Nasdaq, to jest najlepszy miesiąc podczas całego roku kalendarzowego. Październik, listopad i grudzień to jest w ogóle najlepszy czas do inwestowania na giełdzie papierów wartościowych na przestrzeni ostatnich 30 lat. Tak pokazuje statystyka. To nie są żadne wymysły, tylko po prostu statystyka. Na podstawie ostatnich 30 lat widzimy, że czwarty kwartał zwykle jest bardzo optymistyczny dla giełd papierów wartościowych, a w takiej sytuacji zwiększa się szansa na to, że będziemy świadkami odbicia od tych średnich 200-sesyjnych na indeksie Nasdaq i na indeksie S&P. Ale czy tak będzie? Czy rzeczywiście się to potwierdzi? Czy rynek, który dyskontuje faktyczną recesję, będzie zachowywał się tak, jak wynika to z analizy statystycznej? Właśnie to jest pytanie. Jeżeli rzeczywiście rynek giełdowy dyskontuje prawdziwą recesję, prawdziwe spowolnienie gospodarcze, że ten okres słabej aktywności gospodarczej przeciągnie się w czasie, to ta statystyka się nie potwierdzi. Będziemy przebijać średnie 200-sesyjne, będzie kontynuowana tendencja spadkowa, natomiast jeżeli rynek dyskontuje tylko, że recesja, spowolnienie gospodarcze będzie płytkie, że będzie krótkie, to oczywiście ta statystyka powinna zadziałać i powinniśmy być świadkami wzrostowego odbicia. Dlatego naprawdę sytuacja jest binarna i od samego początku tego miesiąca bardzo będzie wiele zależało. Oczywiście będzie to skutkowało prawdopodobnie tym, jak będzie się zachowywała koniunktura giełdowa w końcówce 2022 roku. Jestem przekonany o tym, że początek października ustawi nam cały czwarty kwartał, a ta statystyka właśnie pozwala nam odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Być może rajd Świętego Mikołaja zacznie się w październiku, ale myślę, że potrzeba ku temu optymistycznej wieści, zwłaszcza z frontu na Ukrainie. Ja myślę, że to jest ten główny czynnik, który teraz powoduje perturbacje na giełdach papierów wartościowych. Zobaczymy, czy się statystyka potwierdzi. Wrócimy do niej oczywiście za miesiąc. Kiedy popatrzymy, jak zachowują się indeksy giełdowe podczas pierwszej sesji giełdowej w tym miesiącu, to widzimy, że tutaj giełda w Japonii próbuje odbicia. Giełda w Hongkongu raczej ma tendencję ku spadkom, więc moim zdaniem sentyment dzisiaj o poranku w Europie jest neutralny. W piątek indeks DAX zakończył tydzień, miesiąc i kwartał poniżej psychologicznego poziomu 12 000 punktów, a to moim zdaniem oznacza, że otwiera się perspektywa spadkowa. I oczywiście, jeżeli indeksy giełdowe na Wall Street wybiorą tendencję spadkową przebijania tych średnich 200-sesyjnych, to indeksy giełdowe w Europie są najbardziej narażone na tąpnięcie. Jeżeli jakiś krach może się wydarzyć, to prawdopodobnie przyniósłby on w Europie najmocniejsze spadki, więc bardzo uważajmy. Tutaj relatywna słabość giełd w Europie jest moim zdaniem w ostatnich tygodniach bardziej zauważalna i to jest ostrzeżenie dla popytu na ryzyko. Za nami oczywiście najgorszy miesięczny spadek indeksów, także emerging markets od 2 lat. Tendencja jest dobrze widoczna. Presja na globalne umocnienie amerykańskiego dolara oznacza wysysanie kapitału z całego świata i pchanie go właśnie do amerykańskiego dolara. W takiej sytuacji oczywiście jest duża szansa na kontynuację tych tendencji. Natomiast giełdy papierów wartościowych takich jak Warszawa, należy pamiętać, że są bardzo mocno wyprzedane, są na historycznie niskich poziomach wycen, a warszawska giełda papierów wartościowych, która w poprzednim tygodniu, miesiącu i kwartale zakończyła głęboko poniżej poziomu 1400 punktów, moim zdaniem zachęca nas do tego, żeby wieścić nawet spadek w okolice
minimów z marca 2020 roku, czyli poziom 1250 punktów. Moim zdaniem jest w grze, jest bardzo prawdopodobne, że wkrótce tam się znajdziemy. Jeżeli dzisiejsza sesja, najbliższe sesje potwierdzą nam, że pokonujemy także tą dolną linię trendu spadkowego widoczną na wykresie. Jeżeli jesteśmy na rynku papierów wartościowych, w ogóle na rynku ryzyka, to zobaczmy także, popatrzmy także, czy jest wyciskana polska obligacja 10-letnia, czy utrzymujemy nad poziomem 7% rentowność. Jeżeli tak, to moim zdaniem będzie to zwiastowało, że polskie obligacje dyskontują następne podwyżki stóp procentowych w naszym kraju, ale plusową, dodatnią, pozytywną informacją jest to, że nawet jeszcze nie zbliżyliśmy się punktowo do maksimów z czerwca. To moim zdaniem sygnalizuje, że rynek obligacji faktycznie dyskontuje tworzenie szczytu inflacyjnego teraz w naszym kraju. Natomiast wzrost rentowności to jest także efekt dodatkowych informacji negatywnie rzutujących na ryzyko geopolityczne tutaj naszego regionu. Ataki na Nord Stream 1, Nord Stream 2 zwiększyły ryzyko geopolityczne, stąd też te zachowania krajowych i nie tylko krajowych aktywów w ostatnich dniach września, o czym było w poprzednim tygodniu w kilku materiałach. Tydzień, miesiąc i kwartał euro-złoty kończy nad górnym ograniczeniem dwuletniego kanału wzrostowego, więc to jest zła informacja, ale jeszcze nie ma ataku punktowo na maksima sprzed 3 miesięcy. Bardzo zła sytuacja jest na dolar złotym, gdzie przez przelicznik tutaj dolar złoty także dynamicznie wybił się nad górne ograniczenie 6-letniego kanału wzrostowego. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby trwale usadowić się nad poziomem 5 zł. No i oczywiście teraz będziemy czekać na decyzję RPP, czy będzie następna podwyżka stóp procentowych, czy jej nie będzie. No i oczywiście bardzo wiele zależy od euro-dolara, tutaj jest to kluczowe. I oczywiście drugi czynnik, który sprawia teraz zachowanie krajowej waluty, to jest ryzyko geopolityczne, w ostatnim tygodniu bardzo wyraźnie ujawnione. Ale dzisiejsza sesja jest także jeszcze specyficzna z powodu tego, że poznamy ważne, ciekawe i niezwykle interesujące dane o wskaźniku PMI dla naszego sektora przemysłowego za wrzesień. Prognoza to jest 40,2 punkta, odchylenie standardowe 0,5 punkta i rynek będzie obserwował, czy wskaźnik spadnie poniżej psychologicznego poziomu 40 punktów, czy też nie. I oczywiście zobaczymy, jaki jest wpływ tych wydarzeń, które się dzieją za wschodnią polską granicą. To właśnie konflikt zbrojny i ryzyko geopolityczne tak bardzo odciskają się negatywnym piętnem na wskaźniku PMI, który sygnalizuje głęboką recesję polskiego sektora przemysłowego. Ale jeszcze raz potwierdzam, to są ankiety. PMI to jest wskaźnik budowany na podstawie sentymentów menadżerów, którzy są proszeni o odpowiedzi na pytanie. To nie są twarde dane, to nie jest to, co faktycznie wytwarzają polskie fabryki, ponieważ gdy zobaczymy, co fabryki polskie produkują, jakie mają zamówienia i to, co z nich wychodzi, to wynika z tego, że faktyczna sytuacja polskiego sektora przemysłowego jest zdecydowanie bardziej optymistyczna niż wynika to z ankiet. Dlatego obserwujmy teraz, jaka jest różnica między tymi wskaźnikami a faktycznymi danymi makro, a to wszystko pokazuje moim zdaniem wpływ wojny na sentyment menedżerów i na perspektywy, które oni widzą. Oczywiście tak głęboki spadek teoretycznie sygnalizuje recesję w całym sektorze przemysłowym, także zobaczymy, co się dalej wydarzy. Rynek także spogląda na amerykańskie obligacje, z uwagą śledzi, czy przebije się rentowność amerykańskich dziesiątek nad poziom 4%. Jeżeli tak się nie stanie, to oczywiście byłby to sygnał, że jednak te stopy procentowe faktycznie nie dojdą do poziomu 4,50%, jak to teraz rynek pieniężny wycenia, o czym za chwilę będzie. Słabo jest także na niemieckich papierach. Tutaj nad poziomem 2% jesteśmy usadowieni. Zakończyliśmy cały kwartał nad poziomem tym psychologicznym 2%. Dlatego otwarta jest perspektywa do dalszych wzrostów rentowności i dyskontowania następnych podwyżek stóp procentowych w strefie euro, a sam rynek pieniężny dzisiaj na początku
października sygnalizuje, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych będzie miał miejsce w marcu 2023 roku i implikowana stopa procentowa to jest teraz 4,47, niecałe 4,50%. Tyle rynek spodziewa się, że w marcu za pół roku stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych wyniesie. Teraz, jeżeli jesteśmy oczywiście na rynku obligacji, zobaczmy, jak globalnie obligacje są wyprzedawane. Ta tendencja jest gigantyczna i to jest właśnie rynkowy powód, dlaczego występuje recesja, spowolnienie gospodarcze, ponieważ tak silny wzrost stóp procentowych jest szokiem dla gospodarki. Kolejnym szokiem, który ona przeżywa na przestrzeni ostatnich 2 lat. No i oczywiście tendencje gospodarcze muszą się do tego dostosować. Jeżeli jesteśmy przy danych makroekonomicznych, to dzisiaj o godzinie 16 poznamy następne bardzo ciekawe, czyli wskaźnik ISM. Dla sektora przemysłowego ten wskaźnik ma wynieść 52,8%. Jeżeli oczywiście dane będą lepsze od prognoz, będzie to sygnalizowało, że amerykańska gospodarka jest odporna na efekty wojny na Ukrainie. Zachowuje się zdecydowanie lepiej niż europejska gospodarka, która jest bliska źródłu konfliktu zbrojnego i tych wszystkich zawirowań, które się wiążą z ryzykiem geopolitycznym, ryzykiem wojny teraz. Jeżeli jesteśmy przy rynku walutowym amerykańskiego dolara, to pomimo tej ostatniej tendencji ku wzrostom wygląda na to, że to jest tylko kolejny ząbek w zatrzymaniu i tendencja spadkowa. Dyskontowanie następnej fali umocnienia amerykańskiego dolara powinna mieć miejsce. Dodatkowo, kiedy porównamy sobie zachowanie amerykańskiego dolara i rentowności, to występuje tendencja do wzrostu par związanych z jenem. Warto o tym pamiętać. Sam dolar-jen próbuje wyjść nad maksima, które były ustanowione miesiąc temu. Jest na to duża szansa, że rozpoczniemy następną falę wzrostową. Ciekawe, czy Bank of England, Bank of Japan znowu spróbuje zainterweniować, żeby powstrzymać umocnienie dolara względem jena, czyli doprowadzić do zatrzymania presji na deprecjację japońskiej waluty. Ciekawy jestem, czy rzeczywiście faktycznie wystąpi taka tendencja, żeby to także śledzić. Równolegle monitorujmy zachowanie japońskich obligacji 10-letnich. Amerykański dolar plus rentowności to także wpływ na zachowanie ceny złota. Jeżeli amerykański dolar będzie się umacniał i rentowności będą szły w górę, to złoto będzie miało tendencję ku spadkom. Piątkowe zamknięcie w rejonie $1660 moim zdaniem oznacza, że średnia 200-sesyjna widoczna na wykresie cały czas jednak pracuje. Jeżeli jednak te tendencje, które są widoczne na amerykańskim dolarze i na rentownościach będą kontynuowane, to prędzej czy później powinniśmy wrócić do spadków także z rynku złota. I oczywiście pozytywna informacja dla ryzyka jest taka, że udało się obronić średnią 200-sesyjną na rynku ropy naftowej i gdyby rentowności amerykańskich obligacji poszły w górę, to myślę, że także ropa naftowa spróbuje jeszcze raz zaatakować ten poziom i go ostatecznie pokonać. Pamiętajmy, że w przyszłym miesiącu, w listopadzie, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, jako że cena litra benzyny jest bardzo ściśle skorelowana z zachowaniem ropy naftowej, a ropa naftowa bardzo ściśle z zachowaniem inflacji w Stanach Zjednoczonych, więc moim zdaniem Amerykanie będą robić wszystko, żeby jeszcze przez miesiąc utrzymywać cenę ropy naftowej na jak najniższych poziomach, dlatego moim zdaniem jest spora szansa, jest zdecydowanie większa szansa na spadki niż na wzrosty ropy naftowej w październiku. I na koniec Bitcoin, który cały czas dzielnie utrzymuje się w rejonie 19 000, 20 000 dolarów, czekając na następny impuls. Chłodzone są wskaźniki, zbliża się roczna linia trendu spadkowego, więc wkrótce naprawdę także rynek Bitcoina będzie musiał wybrać. Albo ruszamy w górę i wtedy dyskontujemy ożywienie popytu inwestycyjnego i będzie szansa na większe wzrosty, albo prawdopodobnie ruszymy w dół i ten moim zdaniem scenariusz prospadkowy jest wyraźnie bardziej preferowany, jest scenariuszem bazowym na październik, ale oczywiście wszystko może się zmienić, ponieważ jak drodzy widzowie wiecie,
Moja strategia inwestycyjna polega na reagowaniu, a nie prognozowaniu, więc trzeba być gotowym na każdy scenariusz. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego, słonecznego dnia. Pozdrawiam.